witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie trochę inny film, ale tło to samo, bo jakoś mi się ostatnio spodobało to tło. No i będziemy dzisiaj mieć takie książkowe odliczanie. Ja widziałam tego pełno na Instagramie i nie tylko, bo na YouTubie w jakichś shortsach też widziałam, tylko nie takie konkretnie jak ja robię, w sensie z tymi rzeczami. Na shortsach widziałam trochę inne. Więc zaczniemy takie. Nie będzie to chyba długi film, mam nadzieję, chyba że się rozgadam trochę o książkach albo o autorach. Natomiast będzie to film, gdzie powiem o 5 książkach, które uwielbiam, o 4 autorach, a raczej osobach autorskich, których książki biorę w ciemno. 3 ukochane gatunki, 2 miejsca, w których uwielbiam czytać, no i 1 tytuł książki, którą będę czytać bardzo niedługo. I w zasadzie chyba dzisiaj nawet zacznę, jeżeli uda mi się skończyć książkę, która wczoraj mi wpadła do wanny. Ale żyje, żyje książka. Także chyba bez zbędnego przedłużenia tego wstępu zacznę już mówić i zaczniemy od 5, czyli 5 książek, które uwielbiam. No i taką jedną z książek, o których wszędzie już mówiłam chyba na shortsach. Nie wiem, czy na Instagramie. Na Instagramie chyba nie aż tak mocno, ale jest to książka Kim Holden, Promyczek. Druga część tej książki, Gaz chyba. Podoba mi się równie mocno. Jest trochę inna, natomiast też mi się podoba. Jest jeszcze 3 tom, jeszcze go nie czytałam. I nie do końca pamiętam, jak się nazywa, bo też jest od imienia osoby, która tutaj była, ale to nie była główna postać, tylko taki bardziej poboczny. Wydaje mi się, że to był bardziej przyjaciel Gasa właśnie, ale nieważne, nie będę się rozwodzić. Ta książka ma w sobie wszystko. Jest to romans, ale i dramat. Mamy tutaj i szczęśliwe chwile, i chwile, w których trzeba płakać, więc to jest taka całościowo piękna książka. Mamy tutaj Kate, która właśnie miała wiele w życiu problemów i teraz ma taki jeden z najmocniejszych. No i ma swojego przyjaciela Gasa, który jest cudownym przyjacielem i dla Gasa Kate jest właśnie promyczkiem, stąd też tytuł książki. No i książka pełna właśnie miłości, czułości, ale i łez. Także jeżeli ktoś lubi takie, może melodramat można to nazwać, nie wiem, ale jeżeli ktoś lubi takie książki, to naprawdę ta jest świetną wersją takich romansów. No nie wiem, jak to nazwać, ale jest cudowna i kto czytał tę książkę, na pewno wie, o czym mówię. Kolejna książka, Pieśń o Achillesie. Jest to też właśnie książka, którą pokochałam, do której chętnie wracam myślami i z którą i której właśnie chciałabym jeszcze zrobić reread niedługo, bo już stęskniłam się za Achillesem i Patroklosem. Ja mam w tym starym wydaniu, no i właśnie tak myślę, czy by jej nie przesłuchać, bo może tłumaczenie też jest inne. Nie wiem, nie sprawdzałam tego, ale właśnie miałam ochotę ją przesłuchać i może teraz szykuje mi się taki wyjazd weekendowy i może wezmę ze sobą właśnie audiobook z pieśnią o Achillesie. Ta książka ma w sobie wszystko, równie tak jak Promyczek. Jest tu miłość, są tu też mity i postacie takie znane nam z mitów. Wojna, no ogólnie całościowo kompleksowa książka, świetna. I właśnie, jeżeli miałabym porównywać książki najlepsze i najgorsze, to najlepszą dla mnie jest Achilles, a najgorszą Kirkę tej samej autorki. Kolejna książka, trochę zmieniamy klimat, jest to Postapokalipsa Dmitra Głuchowskiego. O nim jeszcze będę mówić. Natomiast ta książka spowodowała właśnie moją miłość do tego gatunku i do tego autora. Nie dość, że książka jest świetnie wydana, to jeszcze w środku są ilustracje, które obrazują nam trochę ten świat, który Głuchowski chciał nam przedstawić. Żałuję trochę, że na przykład komiks
metro nie jest zrobiony w tym klimacie tych zdjęć i fotografii właśnie, czy z Future, czy też z metra, bo w metrze też są, o ile dobrze pamiętam, właśnie rysunki. A kto narysował, to nie wiem, czy... ilustrację Siergiej Kricki. To szkoda, że właśnie nie robili razem komiksu, bo myślę, że wtedy byłby jeszcze lepszy ten komiks. Natomiast tutaj mamy ludzi, którzy przezwyciężyli śmierć i pokazane właśnie, jak nasza planeta radzi sobie, ogólnie jak ludzie na tej planecie radzą sobie z życiem, jak to wszystko wygląda. Świetne postapo, naprawdę warto się zapoznać, jeżeli ktoś lubi. Nie jest to bajkowa książka, ale to w zasadzie każda antyutopia jest taka właśnie mroczna. To jest zdecydowanie mroczna, no i polecam, bo naprawdę Future może spowodować miłość do autora właśnie tej książki. Kolejna książka jest to dosyć niedawno przeczytana przeze mnie książka Słonecznikowa zima. Taka trochę literatura dziecięca, natomiast przekazująca wiele ważnych wartości nawet i osobom starszym. Książka opowiadająca historię Emmy i Sani, które straciły matkę i żyją z ojcem, który tak naprawdę trochę je opuścił, bo też sobie nie radzi z tą sytuacją, że nagle z dnia na dzień ginie jego miłość, bo tak naprawdę nawet jeżeli był rozwiedziony ze swoją żoną, to i tak ją kochał, że musi zaopiekować się dziećmi i tak naprawdę próbuje odejść od dziewczynek do pracy, żeby też one miały z czego żyć, ale nie zauważa tego, co się dzieje w ich życiu. A w ich życiu dzieje się wiele, bo też próbują sobie przetrawić tą tragedię. Wartościowa książka, jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać, nie jest długa, to warto znaleźć. Myślę, że w jakichś bibliotekach może być, ewentualnie na jakimś Allegro, w jakichś outletach może się pojawić i naprawdę bardzo polecam, bo świetna książka. No i książka, która też niedawno przeczytałam, chyba z 2 miesiące temu, ale do tej pory mam o niej bardzo dobre zdanie. Jest to książka o Jeffrey Dahmerze, czyli Ołtarz Śmierci. Nie ma niestety w Polsce, więc ciężko ją poznać, jeżeli nie znamy języków. Natomiast właśnie historia Jeffrey'ego Dahmera bardzo do mnie przemówiła. Nie dość, że oglądałam ten serial Netflixowy, to jeszcze ta książka dopełniła całościowo historię o nim. Chociaż no, ta książka kończy się zanim Jeffrey ginie, więc trochę nie znamy pełnej historii jego pobytu w więzieniu, a myślę, że tam działo się jeszcze więcej. Natomiast książka opowiada nam całą historię, jak doszło do tego, że Jeffrey zaczął zabijać, co spowodowało to, dlaczego on to robił i wszystko właśnie tego typu. Ja bardzo lubię true crime historię i ta o Jeffrey naprawdę mnie urzekła. I jest to jedna z moich ulubionych książek i chętnie do niej wracam myślami, rozmyślając o tym, dlaczego tak się wydarzyło i dlaczego ludzie naprawdę decydują się na takie kroki, jak zabijanie osób. Bardzo ciekawa psychologia jest i tutaj właśnie psychologia tych kryminalistów jest jeszcze ciekawsza niż zwykłych osób według mnie, więc dlatego ta książka chyba jest jedną z moich ulubionych. Także przez 5 przebrnęliśmy i teraz przejdziemy do 4 i powiem o 4 osobach autorskich, których książki biorę w ciemno. Tak jak mówiłam już, Dmytry Głuchowski to jest osoba, której książki na pewno wezmę w ciemno zawsze, wybiorę. Staram się czytać każdą, chociaż tekst jest przeze mnie niedoczytany, bo to nie jest postapokalipsa. Ja przyzwyczaiłam się, że właśnie Głuchowski postapokalipsę pisze. Natomiast muszę przeczytać tekst, bo wiele opinii słyszałam, że jest to świetna książka, nawet lepsza niż jego postapokalipsy. No i muszę się przekonać, więc niedługo na pewno przeczytam. Natomiast Głuchowski pisze cudownie, pisze o Rosji, którą ja lubię. Nie popieram tego, co się teraz dzieje, natomiast język rosyjski to jest ten język, który mnie sobie rozkochał i właśnie ta kultura rosyjska jest interesująca. No i tutaj dzieją się właśnie wydarzenia najczęściej w Rosji, chociaż w Future chyba nie do końca
się tak dzieje. Nie wiem właśnie, czy dzieje się w Rosji. Wiem, że na świecie, ale czy jest tam Rosja, to nie wiem. Natomiast reszta książek dzieje się typowo w Rosji. Jedna książka Głuchowskiego mi nie podpasowała, ale to nie zmienia faktu, że po nią sięgnęłam, bo jest to jednak Głuchowski. Więc jeżeli ktoś lubi postapokalipsy, takie mroczne klimaty, to na pewno ten autor również się spodoba. Kolejna autorka już to jest Daria Doncowa i Ironiczne kryminały. Tak wygląda pani Daria. Ona ma już chyba z 70. W ogóle wiele przeszła ta osoba, bo miała raka, zwalczyła go, wygrała z rakiem właśnie i nadal pisze, pomimo że właśnie jest już osobą starszą, można powiedzieć, bo 70 lat to nie jest młoda osoba, a jednak umysł cały czas pracuje. Są to super kryminały. Mi się zdecydowanie spodobała seria o Tatianie, która jest detektywem na diecie i cały czas jakby jej waga jest głównym punktem tych wszystkich kryminałów. Ja przeczytałam już 2 powieści, nie wiem, czy tak można nazwać, 2 książki właśnie o Tatianie i cały czas ta waga wybija. Dosyć śmieszne są te książki. Mam już 2 nowe tomy z tej serii, więc niedługo też będę czytać. No i ogólnie Daria Doncowa pisze świetne, ironiczne kryminały. Jeżeli lubicie takie lekkie lektury, to naprawdę można się zapoznać. Są też polskie wydania, bo się dowiedziałam. Kolejna autorka jest to Samantha Young. Ja przeczytałam już chyba jej 4 książki. 4 książki mnie w sobie rozkochały i chcę czytać ich więcej. I zawsze jak widzę gdzieś na półce z tanią książką Darię Donцовą, chciałam powiedzieć, Samantha Young, to staram się wziąć sobie jakąś książkę, żeby poczytać, bo naprawdę bardzo przyjemnie się czyta te książki. To nie są też takie typowe romanse, takie szablonowe, chociaż też Samantha Young ma jakiś swój szablon. No to jednak nie jest to takie typowe, słodko pierdzące dzieło, a jednak jest to książka, która też ma trochę dramatu. Ja lubię takie romansy, gdzie jest trochę takiego dramatu, bo takie słodko pierdzące do mnie nie przemawiają. Najczęściej wtedy je albo odkładam i nie czytam, albo właśnie opinia moja jest o nich słaba. Ale Samantha Young pisze świetnie i bardzo ciekawy mi się z nią zaznajamiać. No i 4. autor jest to Stuart Turton. Tak. I ja zakochałam się w 7 śmierciach Evelyn Hardcastle i zdecydowanie chciałabym czytać jeszcze więcej jego książek. Mam na półce Demon i Mroczna Toń, który miałam przeczytać w sierpniu. Nie zdążyłam tego zrobić, więc nie wiem teraz, kiedy to przeczytam. Natomiast jest to osoba, której książki na pewno będę wybierać w ciemno, ponieważ po tym, co miałam właśnie na kartach tej książki i jak ta książka do mnie przemówiła, to autor mnie do siebie zdecydowanie przekonał i chcę go poznawać więcej i więcej. I mam nadzieję, że więcej jego kryminałów będziemy mieli okazję przeczytać. Bo na razie ja słyszałam tylko o 2, czyli 7 śmierci Evelyn Hardcastle i Demon i Mroczne Toń. Nie wiem, czy coś pisze, nie wiem, czy coś napisał, natomiast jest to autor, gdzie kiedy zobaczę jego książkę, to na pewno pojawi się ona na mojej półce. Więc to by było tyle z autorów. I teraz 3 gatunki, które zazwyczaj wybieram. I na pewno romanse wybieram, bo lubię czasem taką lekką literaturę przeczytać, więc nawet tutaj w moich ulubionych książkach były 2 romanse. Tak. Na pewno wybieram też często kryminały bądź true crime. I ja to wzięłam jako jedną kategorię. No i po moich ulubionych książkach i autorach też można to widzieć, bo ulubiony true crime to jest Ołtarz Śmierci, ulubiony autor to jest autor kryminałów, więc też widać. I naprawdę świetnie się bawię przy takich książkach. No i 3. książka
a raczej gatunek literacki, który wybieram, jest to fantasy, fantastyka. Nie wiem, ja wiem, że to się jakoś różni, ale nigdy nie umiem tego odróżnić. Więc zdecydowanie większą część książek na mojej półce zajmuje fantastyka, z tego co ja zazwyczaj widzę, albo romanse. No ale na przykład nawet tu mamy Przeklętą, za mną też jest Tigana, która jest fantastyką. Tutaj jest Future, cały Głuchowski, więc trochę mam tych książek i zazwyczaj właśnie gdzieś w tych 3 gatunkach biegam i w tych 3 gatunkach gdzieś się obracam i najczęściej właśnie te 3 gatunki czytam. Nawet tutaj na półce tej czerwonej można zobaczyć, że jest fantastyka, romanse, tutaj też fantastyka, tutaj jest true crime, kryminały, fantastyka, więc no właśnie można też zobaczyć, że trochę w tym siedzę. Kiedyś powiedziałabym bardziej, że literatura o Rosji, bo jako, że studiowałam filologię rosyjską, no to tutaj zdecydowaną większość książek na mojej półce są książki właśnie związane z moimi studiami. Natomiast teraz już tylko w tamtych 3 gatunkach oscyluję, chociaż też poznaję inne gatunki, ale to jest zdecydowana mniejszość u mnie. Też próbuję się rozkochać trochę w literaturze pięknej, ale z tym mi trochę gorzej idzie. No i taka jedna z moich ulubionych autorek to Daphne du Maurier, która właśnie pisze taką klasykę, ale klasykę grozy, więc też właśnie kryminał i takie ciężkie, ciemne klimaty. 2 miejsca, gdzie czytam i gdzie najlepiej mi czytać. Ale to zdecydowanie jest łóżko i w łóżku najczęściej czytam, ale nawet nie tylko leżąc, ale siedząc po prostu w łóżku z kocykiem, herbatką, jakoś tak. No i drugie miejsce jest trochę nieoczywiste, ale uwielbiam czytać w transporcie miejskim. Nie lubię na przykład czytać gdzieś na spacerze, bo wtedy bardziej, w sensie jak gdzieś sobie siądę, nie lubię czytać, bo wtedy bardziej wolę się jakby zachwycać przyrodą albo miejscem, w którym się znajduję, ale gdzieś, gdzie jadę, to jakiś transport miejski czy samochód, uwielbiam wtedy czytać i wtedy mi się chyba najlepiej czyta, nawet lepiej niż we własnym łóżku, więc staram się zawsze ze sobą gdzieś brać te książki, bo wtedy właśnie najlepiej mi wchodzą. Czy słuchanie audiobooka, czy właśnie czytanie jakiejś książki najlepiej idzie gdzieś w transporcie. Nie każdą książkę oczywiście wezmę ze sobą, bo na przykład jakieś cegły, nie wiem, czy wyjdę, czy mi się uda wyjąć, żeby mnie nic nie zabiło z książek, ale właśnie tego, czyli wydania Sherlocka Holmesa, wszystkich części bym nie wzięła ze sobą do transportu miejskiego albo gdzieś do samochodu, bo jednak to jest cegła, która dosyć sporo waży i jest nieporęczna. Ale właśnie takie mniejsze książki, czy też czytnik zawsze jest gdzieś ze mną i staram się brać. No i przechodzimy do jedynki, czyli jeden tytuł, po który sięgnę w najbliższym czasie. No i zdecydowanie jest to Geek Friends 2, bo niedawno wyszło, a ja właśnie też niedawno skończyłam pierwszy tom. Nie wiem, czy będą kolejne, czy to jest dylogia. Natomiast jestem ciekawa właśnie kontynuacji Dylana, przygód Dylana i Poppy i jak ta ich relacja się rozwinie. Więc na pewno sięgnę po tę książkę i nawet nie wiem, czy dzisiaj sobie właśnie nie zacznę, bo kończę Baśnie Krylowa. Tylko one mi muszą troszkę podeschnąć, bo wczoraj kąpiąc się wrzuciłam je do wody. I są troszkę wilgotne, ale da się czytać i nie porwałam żadnej strony, więc jest jakiś plus w tej sytuacji. Trochę książka nie wygląda już ładnie, ale myślę, że da się to jakoś naprawić. No a teraz Geek Friends byłoby fajnym audiobookiem, który można sobie przesłuchać. Myślę, że to też nie jest długa książka, bo tamten chyba miał z 8 godzin. Myślę, że tu może być podobnie, ale nie wiem. O, widzę tutaj w
recenzji, że czekają ludzie na 3. tom, więc chyba to będzie jednak seria. No ale tak, to by było na tyle. To było moje książkowe odliczanie. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Jako kolejny film postaram się wrzucić vloga z wyjazdu. Mam nadzieję, że będzie to trochę czytelniczy vlog, ale też chętnie pokażę, gdzie będę i co będę robić. Także czekajcie. Mam nadzieję, że ładnie to jakoś zgrabnie wyjdzie. I że nie zapomnę nagrać, albo nie zapomnę jakiegoś telefonu czy czegoś. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Miłego tygodnia. Cześć!